Witajcie, dzisiaj pierwszy filmik typu jakieś sprawdzenie, testy narzędzi. Pod lupę poszło nowe narzędzie Stonfa, włoskiej takiej marki. Pewnie większość z Was ją zna. CDC Tool do wykorzystywania z piórami CDC. Ale sprawdzimy też z innymi piórami, jak się spisuje i co z tym można zrobić. Narzędzie się składa z 3 takich tempo zaostrzonych, stępionych igieł. Tutaj jest taka sprężynka, którą się przesuwa, aby dostosować naprężenie pomiędzy tymi 3 igłami. No i metalowy uchwyt, jak to w serii Elite. No więc zaczynamy. Ściągamy sprężynkę do dołu. Wtedy jest łatwiej. No i sprawdzimy podstawowe zastosowanie, czyli piórko CDC. Pewnie większość z Was, przynajmniej ja, jak jest małe piórko, to nie ma problemu. Praktycznie większość piórka się wykorzystuje. Składamy w taki pęczek, przywiązujemy jako skrzydełko, czy jętki, czy chruścika. A jak mamy większe pióro, no zostaje nam jakaś reszta. I o to chodzi, żeby jednak maksymalnie te pióro wykorzystać. No, materiały kosztują, więc zobaczymy. Dobra, składamy tak, jakbyśmy to robili. Nie będziemy wykorzystywali całego piórka, tylko wykorzystamy tą właśnie część, którą byśmy może wyrzucili. No, tu mamy tą resztę piórka. Możemy sobie ją tak nastroszyć. Te najbardziej puchowe oderwać. Łapiemy narzędzie i tutaj pomiędzy wsuwamy stosinę pióra, przesuwamy w dół, żeby lepiej trzymało. Podjeżdżamy sprężynką i obkręcamy. Piórko nam się ładnie zwija. Tutaj przytrzymujemy jednym palcem. Możemy sobie ładnie przeczesać pozostałą część. Łapiemy, wysuwamy. I można powiedzieć, mamy taki fajny chwościk. Ja sobie to obrócę. Tą niepotrzebną część odetniemy. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało na haczyku. Bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. I przywiążemy sobie ten tak przygotowane piórko. Te dłuższe możemy sobie śmiało oderwać. No, można powiedzieć, że skrzydełko gotowe. No, troszkę można było to przyprofilować jeszcze. Można powiedzieć teraz z tej części, którą bym ja osobiście wyrzucił. Można zrobić dodatkową muchę, tak? Dobra, inne możliwości tego narzędzia. No. Mam tu przygotowanego malarda i perlicę, ale to samo można zrobić z 2 kolorami piórek. Złożymy je sobie razem. Tak samo wsuwamy. Przesuniemy niżej, sprężynka do góry. Tutaj akurat mam białe i takie naturalne, szare piórko. Ale jakbyśmy mieli jakieś kolorowe CDC,
czy zmieszać oliwkę z jakimś żółtym na przykład. Naprawdę fajna kombinacja może wyjść. Dobra, ściągamy to. Sprężynka w dół, właśnie zapomniałem. Kwestia, że tak powiem, naszej jakiejś tam wyobraźni, jaką imitację chcemy zrobić. Fajne. Mieszanie kolorów. Sprawdźmy teraz perlicę. No. Ciekawe, kto z Was robił skrzydełka z perlicy. Na przykład mokrej muchy. Pewnie niewielu z Was. A myślę, że się fajnie nada. Też sobie tak postawimy promienie. Sprężynka na samym dole. Tu złapiemy. Może podjedziemy wyżej. Nie będziemy musieli tyle przesuwać tego piórka. Tą zbędną część odetnijmy. I skręcamy. Sprężynka w dół, fajnie wysuwamy. No i bym powiedział, że nawet z tego, bo to by takie fajnego mikrostreamerka zrobił. Może jakąś szczebelkę w zależności od koloru. Może to fajnie wyglądać. Podepniemy inny haczyk i spróbujemy to przywiązać do haczyka. Tak jak poprzednio, obróćmy sobie. Odetnijmy. Mamy już nitkę. No. Perliczka mi się podoba. Coś trzeba będzie na wiosnę wykombinować z tego piórka. To akurat jest w ubarwieniu seledynu. Dobra. I sprawdźmy malarda, czy też się skręca. Malard z reguły ma grubszą stosinę. Chociaż w tej początkowej części jest w porządku. Promienie są tu zdecydowanie dłuższe. Znów tutaj sobie musimy wpiąć w tego Stonfo CDC Tula. Sprężynka do góry, naprężyć. Możecie też sobie przytrzymać takie piórko, nie wiem, szczypcami. Można było nawet podsunąć pod koniec i tylko sobie ciachnąć i powiedzmy z jednej strony wykorzystać jedną część, z drugiej strony drugą część. A ja sobie przeczeszę tak jak przy poprzednich.
się jeden zaplątał, jakiś promień. To sobie zjedziemy w dół sprężynką. Do góry. No i mamy taki pęczek. Fajny kolor pod duże jętki. Taki żółty. Też sprawdzimy. Przywiążemy. No, myślę, że mokrą by z tego zrobił. Taką podmajówkę, powiedzmy, taką większą mokrą. Jak najbardziej. Dobra, myślę, że to wszystko, co chciałem wam pokazać. Sami ocencie. Warto, nie warto. Na pewno jakiś kolejny patent na rynku dla nas wykonywujących muchy, także ja zbieram akurat narzędzia, więc kolejne do jakiejś mojej kolekcji. Kolejny filmik może zrobimy inny z tej serii. Zrobimy jakieś porównanie, może jakiś nawijarek czy coś, bo tego też mam sporo. Oglądajcie, zapraszam. Trzymajcie się, cześć.